Czas na nową wyprawę. Tym razem ruszamy ze Szczawnicy. Pokażemy Wam dwie miejscówki, w których można zaparkować kampera. Jedną w Falsztynie i drugą, grzecznościową, w samym centrum miasta. Wielu powtarza, że w Szczawnicy jest pięknie, ale naszym zdaniem prawdziwe piękno zaczyna się dopiero u góry, nad miastem. I właśnie tam dziś pójdziemy. Na Palenicę wejdziemy o własnych siłach, a potem przez Szafranówkę i Witkulę dotrzemy na Jarmutę. Górę pełną legend i historii, skąd według opowieści odlatywały prawdziwe czarownice na miotłach. Mgła, deszcz i ograniczona widoczność nadały trasie niesamowitego klimatu i właśnie w takim otoczeniu ruszamy na naszą przygodę. Zaczynamy! Spali, żeśmy w Falsztynie, jedziemy na szlak dzisiaj. Miejsca Wam nie będziemy pokazywać, bo już widzieliście w poprzednich odcinkach. Jesteś poza trasą. I wyruszamy, hello. Moja wolna. Powinno być wolne. Szlak. Kochani, jesteśmy w Szczawnicy. Nie wiem, to jest przystanek autobusowy, stacja PCPN, prywatna. Można się tutaj zatrzymać, ale trzeba iść, zapytać o zgodę i cenę sobie negocjować indywidualnie za nocleg. Jeżeli się właściciel tutaj zgodzi, to nie ma problemu, można stać. Natomiast parkingi wszystkie w granicach 15 zł za godzinę kosztują od takiego busa jak my tutaj. Dzisiaj pogoda taka niespecjalna, ale idziemy w góry. Idziemy na Jarmutę, Palenicę. Zrobimy taką fajną pętelkę. Po chwilowych rozterkach jechać kolejką czy nie, postanowiliśmy jednak iść z buta. Nie będziemy sobie ułatwiać sprawy. Pierwsze oznaczenie szlaku na słupie znajdujemy. Chwytaj chwilę, jak to się mówi. Cudnie. Cudnie, trochę pada, ale to nic. A co to deszczyk? Co my z cukru? Szlak zaczyna się przy kolejce. Kto chce ten wjeżdżać, kto chce ten Kto wchodzi. chce to wjeżdża, kto chce to wchodzi, my idziemy. Chociaż do ostatniego momentu były dylematy, czy jechać kolejką, czy wejść, ale będziemy wchodzić jednak. Pięknie. Zawsze to lepsze niż siedzieć w kamperku. Hiko. Kochani, jesteśmy w połowie drogi na Palenicę. Powiem Wam, że pierwszy raz tutaj idziemy tym szlakiem. Wejście nie jest jakieś specjalnie strome. Każdy, nawet niewysportowany człowiek powinien tutaj dać radę. Fajna alternatywa dla kolejki. Chyba że ktoś lubi jeździć kolejkami, a nie bardzo mu się chce ruszać, to sobie może wjechać na górę. Natomiast sam szlak dla każdego. Wejście na Palenicę to jest trochę ponad pół godziny w jedną stronę. I na tą chwilę absolutnie nie żałujemy, że zrezygnowaliśmy z kolejki. Zaczynamy od żółtego szlaku, jak widzicie. Żółty szlak łącznikowy. Jaki? Żółty szlak jest zawsze szlakiem łącznikowym, jeżeli chodzi o kolory. Kolory nie mają nic wspólnego w Polsce ze skalą trudności. Tak, tak. Żółte szlaki są łącznikowe, zielone szlaki to są szlaki, które prowadzą przez najbardziej takie miejsca bardzo krajowidowiskowe. Czerwone szlaki to są zawsze szlaki główne. I w tym miejscu musimy również dopowiedzieć, że obok szlaków żółtego, zielonego i czerwonego mamy jeszcze szlaki niebieskie, zwykle dalekobieżne, oraz czarne, które pełnią funkcję krótkich szlaków dojściowych i w wielu przypadkach mogą być traktowane jako skróty. I moi drodzy, szlak prowadzi tu do góry, a my spaczamy chwilę w prawo, aby zobaczyć kolejkę. A ładnie. No A, i drodzy, stąd widać, wiesz? jak cudnie. Pięknie. Unoszą się chmurki. Jeszcze kawałek mamy. A tam jest szczyt. Tu mamy taki mały balkonik. Zaraz zobaczymy z widokiem na. Ruszamy dalej. To bardzo fajne. Ostatnia prosta. Idziemy kawałek pod górkę, wypłaszczenie, kawałek pod górkę, wypłaszczenie. Tym wypłaszczeniem bym się kłóciła, ale No ale tego wypłaszczenia masz 10-15 metrów do nóg, to już wiesz, jak ktoś nieprzyzwyczajony, to jest stara, nie? wśród paprotek
Cudnie. Zanim wejdziemy na szafranówkę, zatrzymajmy się na chwilę przy Palenicy. To właśnie ten szczyt góruje bezpośrednio nad Szczawnicą i jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych punktów Małych Pienin. Palenica ma 722 metry wysokości i choć nie należy do najwyższych w paśmie, to oferuje przepiękne widoki. Zarówno na Tatry, jak i na Beskid Sądecki czy Pieniny właściwe z charakterystycznymi 3 koronami. Dla turystów i kuracjuszy Palenica od dawna była celem spacerów. Już w XIX wieku przychodzono tu podziwiać panoramę. Dziś działa tutaj kolej krzesełkowa, a zimą także stacja narciarska. Ciekawostką jest fakt, że w latach 50. na północnym zboczu funkcjonowała nawet skocznia narciarska, na której odbywały się zawody. Na Palenicy można też spotkać rzadkie gatunki storczyków i porostów, co sprawia, że to miejsce jest ciekawe nie tylko krajobrazowo, ale i przyrodniczo. Dopiero stąd ruszymy dalej, by wejść na szafranówkę. Kolejny szczyt Małych Pienin. W Palenicy idziemy w kierunku szafranówki, którą widać tutaj naprzeciwko. To będą być fenomenalne widoki, bo dzisiaj są kapitalne, mimo że jest pochmurno. Szafranówka, 742 metry. Motywacyjny tekst, stąd już niedaleko na szczyt. Idź do góry, idź pod górę wzdłuż ścieżki, a za parę minut będziesz na szafranówce. Tak więc idziemy. Kochani, taki widoczek jak wchodzimy pod szafranówkę. Bardzo ładny. Ostatnia prosta. Na szafranówkę. Spójrzcie. Cudnie. To jest kompletnie nieistotne, że pada. Tak jest cudnie. I co? I Krzysiusz, na szczycie czy jeszcze nie? No nie ma tabliczki żadnej, no jesteśmy na najwyższym punkcie szafranówki, ale tabliczki nie ma. Oj, Znaczy szafranówka to jest na pewno, ale nie możemy tabliczki znaleźć. w każdym bądź razie idziemy dalej. Uwaga, bo ślisko tu będzie jak jasna cholera. Jest ślisko, popadało. Dzielić się. Uwaga na... Dobra. I dochodzimy do punktu, słuchajcie, Innego z tabliczkami. tak, informacyjnego. Podchodzimy pod Witkulę, tak? Pod co? Witkula? Witkula, tak. Kolejnym szczytem na naszej trasie jest Witkula, mierzy 736 metrów i leży tuż obok szafranówki, w głównym grzbiecie Małych Pienin. Choć nie jest to wierzchołek wysoki, ani szczególnie wybitny, to ma swój urok. Tworzy wąską, skalistą grań, którą prowadzi graniczny szlak niebieski. Sam wierzchołek jest częściowo porośnięty krzewami i młodymi drzewami, dlatego nie znajdziemy tu rozległych panoram. Ale już sam spacer granią pomiędzy wystającymi skałami daje poczucie dzikości i kontaktu z surową naturą. Najciekawsze miejsce czeka nas jednak kawałek dalej, na przełęczy Danielka, która oddziela Witkulę od masywu Cyrchli. To otwarta, trawiasta przestrzeń, z której roztacza się widok na masyw Jarmuty oraz w dół na Dolinę Szczawnicy. To doskonały punkt, żeby na chwilę tam odpocząć i złapać oddech. Witkula nie wiąże się z wielkimi legendami ani wydarzeniami historycznymi, ale ma znaczenie praktyczne. Prowadzi tędy graniczny szlak niebieski, którym można kontynuować wędrówkę aż do wysokiej, najwyższego szczytu Małych Pienin. Dzięki temu Witkula staje się naturalnym przystankiem na trasie i kolejnym krokiem w stronę coraz bardziej widokowych odcinków pienińskiej grani. Kochani, dotarliśmy do Witkuli, 736 metrów. No niestety taka uboga tabliczka, ktoś to chyba sam odręcznie jeszcze namalował, żeby było wiadomo, bo nie ma jakiego takiego drogowskazu, szlakowskazu, tak samo jak na szafranówce nie było. Ale lepsze to? Ale lepsze to jak nic, idziemy dalej. Jest bardzo ślizgo. Pada już 2 dni i jest naprawdę bardzo, bardzo ślizgo. Stromo, ślisko, ale nie do przejścia. Ważne, aby zachować ostrożność i przed siebie. I zejście z Witkoli strome, ale czeka nas taki widoczek. Piękna ekspozycja na Szczawnicę. I z tego są znane właśnie pienińskie szlaki, że zawsze to jest festiwal widoków.
I wędrujemy dalej. I moi drodzy, idziemy ścieżką Tarnów, Wielki Rogacz. Patrzcie, cudnie. To że nie jest pięknie. Za Witkulą docieramy na przełęcz Danielka. Niewielkie, ale wyjątkowo malownicze siodło w grzbiecie Małych Pienin. To otwarta, trawiasta przestrzeń, która daje chwilę wytchnienia po marszu wąską, skalistą granią. Warto wiedzieć, że ta rozległa polana, którą widzimy przed sobą, to wciąż część samej przełęczy Danielka, rozciągającej się pomiędzy Witkulą a Cyrchlą. Z tego miejsca świetnie widać masyw Jarmuty, a przy dobrej pogodzie także panoramę Szczawnicy. To właśnie tu można najlepiej poczuć charakter Małych Pienin. Ich łagodne grzbiety, pasterskie polany i ciszę, która kontrastuje z tłumami w popularniejszych częściach Pienin. I zaczynamy podejście pod Jarmutę. Po Jarmutej to chyba jest ostatni wierzchołek dzisiejszego dnia. Kochani, Jarmuta, 794 metry nad poziomem morza. Jest właśnie na tablicy napisane, że dawno temu, według przekazów historycznych, stała tutaj świątynia pogańska i odbywał się tutaj zwrot czarownic. I to nie są żarty, tylko tam jest tak napisana, taka informacja jest napisana na tablicy. Kochani, jestem u siebie, a czułam powiązanie z tą górą. Dzisiejszego dnia, mimo deszczu, udało się zrealizować zaplanowany szlak. A o Jarmucie, górze wielu legend, opowiemy Wam krótko podczas zejścia. Jarmuta to tajemniczy masyw w Pieninach, położony w gminie Szczawnica, nieco na uboczu głównej grani Małych Pienin. Składa się z kilku wierzchołków najwyższej Jarmuty, Czuprany i niższej Jarmutki, pomiędzy którymi znajduje się przełęcz Matwijowa. To góra niezwykła, często kojarzona z wulkanami w Polsce, wszystko za sprawą obecności mioceńskiego andezytu, skały pochodzenia wulkanicznego, która była tu nawet wydobywana w dawnych kamieniołomach. Do dziś wiele osób nazywa Jarmutę wygasłym wulkanem Pienin. Jarmuta kryje również historię dawnych górników. Już od XV wieku poszukiwano tu złota i srebra, a w XVIII wieku drążono sztolnie. Do dziś zachowały się dwie z nich, Bania oraz Wodna Bania, obecnie niedostępne i objęte ochroną przyrody. Według podań na szczycie miała kiedyś stać pogańska świątynia, a legendy opowiadają o tunelach prowadzących aż do Czerwonego Klasztoru. Dziś natomiast na polanie Andrzejówka startują paralotniarze, a z samej polany roztacza się piękny widok na pasmo Radziejowej, Beskid Wyspowy i Gorce. Choć na Jarmutę nie prowadzi żaden znakowany szlak, można się tam dostać leśnymi ścieżkami z Cyrchli, Palenicy czy Szlachtowej. I to właśnie ta mieszanka, wulkaniczne skały, dawne sztolnie, legendy i rozległe panoramy sprawia, że Jarmuta należy do najbardziej niezwykłych gór w całych Pieninach. Tak, za strony tu w Szczawnicy razem 11 km. Tam na wyżne skałki, na Jarmutę jako takiego szlaku nie ma. Zostajemy tu jeszcze dzisiaj na tym parkingu. Radzę Wam tutaj zapytać się na stacji paliw, jaka jest możliwość z parkowaniem, ponieważ naprawdę 15 zł od busa kasują za godzinę, to my tutaj nie zapłacimy tego 1/10 tutaj na tym placu.